Właśnie wysiadłem z Flixbusa, bo akurat tym razem jechałem autobusem z Katowic do Krakowa na lotnisko i będę jechał. Gdzie ja będę jechał? Będę leciał do Berlina. Któryś raz już w życiu moim, ale pierwszy raz, znaczy w sumie drugi raz jak nagrywam, bo wcześniej leciałem private jetem, prawda? Ok, no to zapraszam na trip report Ryanairem do Berlina. Idziemy prosto już na kontrolę bezpieczeństwa, bo jest akurat 2 godzinki przed lotem. To jest teraz 6:20. Przy okazji tu jest placówka Straży Granicznej, a ja wchodzę na terminal lotniska w Walicach. No jak wiadomo, po co mówię to trzeci raz, nie? O, tutaj są przyloty, zawsze jak się przylotuje, to tędy wychodzę, a ja sobie idę tutaj na odloty, czyli na piętro wyżej. Gdybyście mieli bagaże, no to tam jest, no, jak to się mówi, check-in. Oddaje się, o tutaj coś można kupić, dokupić bagaże, jakby ktoś chciał, a ja idę na piętro, no i tam jest zaraz kontrola bezpieczeństwa. Trzeba iść od razu na kontrolę bezpieczeństwa z tego co widzę, bo jest tutaj pokazane, że jest tu w sumie duży ruch, wzmożony, no ale o, tutaj te znaczki, ciekawe, no nie widzę aż tak dużo ludzi, no ale dobra, idę, no bo jest, no lepiej być wcześniej zawsze, nie? I jestem już tradycyjnie po kontroli bezpieczeństwa. A, zobaczcie, 6:30, pusto, dobry czas na wyloty, tak? Czyli no, jak macie lot około 8, to warto lecieć wtedy z Krakowa, jak jest oczywiście, no, interesujący Was lot. No bo jest puściutko, po prostu. Zobaczcie, tutaj jest bramka numer 9, stąd będę wylatywał. I za godzinkę, no za 2 godzinki, no za 1,5 godzinki przeleci mój samolot, bo on wylatuje z Berlina. Właśnie za jakieś 10 minut ma wylatywać. Idę zobaczyć tą drugą część terminala. Tam jest trochę więcej miejsca, może też więcej osób, no ale przynajmniej jakieś sklepiki są, tak? Można pokupować to, co trzeba przed wylotem, pojeść. Jest też palarnia, ale oczywiście nie polecam chwalić, bo to nie jest zdrowe. No i też business lounge tam jest, nie? Na końcu, prawie na końcu, no zaraz z lewej strony. No i tu macie, zobaczcie, automaty i na kawę, i na tutaj jakieś przekąski. A jeszcze zaraz zobaczymy na płytę. Tutaj jest akurat wolne przejście, więc zobaczcie. O, patrzcie, jest tutaj nawet pszczółka. Cudownie. O, nawet mogę tak blisko. Kamerki, zobaczcie, pszczółka niestety nie moja. No, czemu to się nie przybliża? O, tutaj, tu jedna pszczółka, tutaj kolejne pszczółki. I Austrian Airlines do Wiednia. Przed chwilą była taka mgła, że nic nie było widać, jak jechałem autobusem. Krótką przebitkę macie. Ale jak widać, już zeszła mgła. Dobra, no to spotkamy się już w drodze do samolotu. I ląduje nasz z Berlina. Proszę Państwa, idziemy do samolotu! W ogóle dzisiaj nie mam weny nagrywania, jakoś tak się źle czuję troszkę. Boeing Ryanaira na tych, jak to się mówi, na papierach z Malty. Bo taką ma rejestrację maltańską. Proszę Państwa, 21 F miejsce nad skrzydłem. Piknie. Jakie dziecko patrzy. Come on board is Ryanair flight operated by Malta Air with the flight number FR2536, bringing you to Berlin Brandenburg. The duration of today's flight is quite short, just in the region of 50 minutes. Shortly, the crew will point out some of the safety features on board this Boeing 737-800 series aircraft. We kindly ask you now to please remove your earphones and headphones for the duration of this demonstration.
and pay maximum attention to it as it's a legal requirement for your safety and the one of people around you. Thank you. May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the footpath markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Wyjścia ewakuacyjne znajdują się po obu stronach samolotu. Przedniej, środkowej oraz tylnej części kabiny oznaczone są czerwonym znakiem EXIT. Na ścieżce wzdłuż głównego przejścia umieszczone są oznaczenia, które poprowadzą do najbliższego wyjścia w sytuacji awaryjnej. Wszystkie wyjścia ewakuacyjne przedstawione są również na karcie z instrukcją bezpieczeństwa. Najbliższe wyjście może znajdować się za państwem. W przypadku ewakuacji należy zostawić bagaż podręczny w samolocie. Pas zapina się poprzez połączenie jego końców za pomocą klamy. Prosimy nacisnąć pas pociągający jego luźny koniec. Aby podpiąć pas, należy unieść zewnętrzną klamę klamy. Przenośne urządzenia elektroniczne, takie jak tablety lub telefony uproszczone w tryb samolotowy, mogą być używane w trakcie lotu. Prosimy ustawić odpowiedni tryb teraz i trzymać urządzenie bezpiecznie w dłoni lub w kieszeni. Jeśli urządzenie lub jego bateria jest uszkodzone, nadmiernie się nagrzewa, wydobywa się z niego dym, zaginęło lub padło pomiędzy siedzenia, prosimy natychmiast poinformować o tym załogę. Większe urządzenia, np. laptopy, muszą być wyłączone oraz schowane w bagażu podręcznym podczas startu i lotu. I czekaliśmy, proszę Państwa, na Turkish Airlines ze Stambułu.
rzekę, to no, poniżej rzeki jest Frankfurt nad Odrą, a powyżej są Słubice. Już tylko 30 km do lotniska. Nad skrzydłem już jest Dortmund, chciałem powiedzieć. Już jest Berlin. Tu widać tą wieżę z kulką. I inne wysokie budynki. Berlin stąd jakieś 15 km na oko. Ale jeszcze przybliżę, żeby było widać. Ale słaba widoczność, słaba jakość będzie tutaj. No nie ma słońca również. Japończyków, bo są dwa samoloty chyba japońskie z tytułki, ale już nie wiem. O, tutaj było mokro, padało przed chwilą chyba. Mokry przynajmniej ten bok pasa. Takie kałuże tam, no. Please take a seat. Seats at the back. Yeah. So, dear passengers, welcome to Berlin. Local time is now approaching 9:25. We are 10 minutes ahead of schedule. Please remain seated with your seatbelt securely fastened.
until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign will be switched off for you. Exercise extreme caution when opening the overhead lockers. Items of your carry-on luggage may have become dislodged on landing, fall out, and cause injuries. Laptop computers and larger portable electronic devices must be completely switched off and securely stored inside your cabin baggage. But you can now use smaller electronic devices, including mobile phones and tablets. For those of you who smoke, please refrain from doing so until you reach the smoking area outside the terminal building. For future flights, hotel accommodations and hire, patrzcie, check us jak to jest out fajnie. on our website. Dużych samolotów. Finally, on behalf of the entire crew, thank you for choosing to fly with us. We wish you a lovely day in Berlin. Piękne nowe terminale. Nieźle 15 stopni to jest w Berlinie. Na lotnisku, a u nas 23. Proszę Państwa, 15 stopni, jak tak można? Strasznie. Przecież lato mamy. Niemożliwe. Jest tak zimno. Proszę Państwa, zobaczcie, jaki to piękny samolot Ryanaira. Tutaj jest siateczka i tutaj, proszę Państwa, jest przejście do nowoczesnego terminala ichniejszego CPK, które było chyba, nie wiem, z 15 lat budowane. W sumie na tym terminalu jeszcze nie wchodziłem, bo jak pamiętacie, przyleciałem tutaj ostatni raz 2 lata temu private jetem. Zobaczcie, daję linka do góry, więc to był całkiem inny terminal. No a teraz wreszcie, tak jak każdy, idę tędy. Pani już tam krzyczy na jednego pana, że trzeba iść, nie wolno się zatrzymywać. No, tak jak to jest w Niemczech. Rządek musi być z każdej strony. I to Arrival Ankunft Schengen Z36. Co to sprawdzają? Jakieś bagaże czy jak? Nie? Chyba nie. Nowoczesne lotniska, chodź się po schodach. I to nieruchomy. O, ciekawe, tutaj się idzie w tą stronę, w tą. A, czyli to jest po prostu już no. Czyli też jednocześnie terminal wylotowy, no, czyli tak jak zawsze. Tak jak w nowoczesnych lotniskach oczywiście. O, tutaj jest nasz samolot, zobaczcie. Ten samolot mój poleci za chwilę na Kos. Ausgang na lewo. Więc wychodzimy. O, zobaczcie, ile tutaj jest samolotów teraz. Aż 3 takie duże telewizorki. O, zobaczcie. Policaj. Tutaj miejsce na bus, ale to są takie chyba, chociaż nie wiem, czy wewnętrzne, czy nie. Jakoś mało ludzi tu jest. O, i tutaj zobaczcie, jest strefa restauracyjna. To sobie zobaczmy.
nagram tutaj, bo nie byłem jeszcze. O, zobaczmy ile drinki kosztują, czyli napoje, 4 euro. Woda. A takie typu piwa to 5, a nie, alkohol free to są takie bezalkoholowe. No i tu zobaczcie sklepy. Już jest tak normalnie, duże lotnisko, fajnie. No, w sumie tutaj nie ma za dużo o co chodzić, bo no to jest tak kilka sklepów, kilka restauracji. No informacja o tych bramkach do wylotu. No i zaraz mam wyjście, nie? Więc tutaj nie będę za dużo mógł zwiedzać. Musiałbym chodzić do bramek tam gdzieś dalej, nie? Tam gdzie są Abflug i Purchase. Dobra, jeszcze zobaczmy tutaj. Przed chwilą gdzieś policja i szła, coś tam miała pewnie. Do roboty. O, tutaj zobaczcie, jest już wyjście, więc no nie muszę iść tutaj, nie? Generalnie. No i to jest Travel Value Heinemann, tak, czyli duty free. Idziemy na zewnątrz. Ausgang exit. Bagaży nie mam, więc przechodzę prosto do wyjścia. I tu znowu trzeba schodami patrzeć. No są windy, ale to strasznie są tutaj pięterka co chwilę. No patrzcie, tu jest chyba ze 3 piętra na dół. O, tu jeszcze, aha, widzicie? Zobaczcie, tutaj są bagaże. Tak, czyli z Krakowa już w sumie jeżdżą szybko. No też minęło trochę, nie? No i zaraz tam wychodzimy w lewo na wyjście. Tutaj już można bilety kupić, to potem sobie kupimy, ale może tam przy stacji. Tu są jeszcze automaty, ile kosztują? Ja nie widzę ceny, 25, czekajcie. 3,80 kosztuje. O, kawusia. Espresso 3. Ojoj, jakie drogie. Idziemy tędy. No i tam już są też sklepy, bo tu normalnie są sklepy, to jest taki dworzec kolejowy też, nie? Pięterko niżej, albo 2 piętra niżej niż jesteśmy. Dobra, jeszcze jest Ausgang. Aha, tu są już normalnie check-iny teraz za tymi drzwiami. Także zobaczycie, drop-off. Tak, no i mamy, proszę Państwa, wyjście. Dobra, na prawo jest Ausgang. A, bo tutaj teraz tak jest inaczej, dobra, no w sumie tędy nie chodziłem jeszcze. O, na prawo jest terminal 1, bo tam musimy do terminal 1 jechać, nie? Czyli znaczy iść tam, gdzie są koleje, więc idziemy na prawo 200 metrów, no i tam już wszystko będzie. No, czyli tutaj trzeba iść wszystko na zewnątrz, jakby lało, to byśmy mieli ciężko teraz. No, ale tutaj były wszystkie informacje na prawo, nie? W sensie ikonki z pociągami i autobusami, że na prawo, więc tutaj w tą stronę, a potem właśnie z terminalu pierwszego się chyba tam schodzi na dół. Z tego co pamiętam. Dobra, no to ja bym chciał się z Wami króciutko, szybciutko pożegnać. Krótko podsumowując, lot bardzo szybki, można powiedzieć do zapomnienia. Około 50 minut przelot, no bo to jest około 500 km z Krakowa, więc naprawdę bardzo, bardzo krótko, szybko. Wszystko o czasie, nawet przed czasem. Leciałem Maltą Air, tak oczywiście. Jeśli to były rejestracje maltańskie, no to zawsze Malta Air jest, nie? Jako Ryanair. Dobra, ja teraz idę na pociąg. Pół godziny jedzie pociąg do Berlina, samego do centrum i kosztuje 4,40 euro, tak? Czyli 4,5 euro. Dobra, no to myślę, że ciężko mi się dzisiaj nagrywało, jakoś tak chyba się trochę źle czuję, więc dlatego. Także dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że nie było tak źle. Jeśli to oglądacie, to znaczy, że się zdecydowałem, żeby to w ogóle puścić do YouTube'a. No ale no nie zawsze musi być idealnie, prawda? Znaczy nikt nie jest idealny ze mną. Dobra, to dzięki jeszcze raz, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnych vlogów i trip reportów. Cześć! O, tym pociągiem pojadę. To Zoologische Garten RB23. Fajnie, bo on jest taki przyspieszony. Nie taki osobowy. Dobra, pojedziemy. To tylko Wam pokażę jeszcze rozkład jazdy. O, dokładnie tego pociągu. I jedziemy.